Witajcie moi drodzy widzowie, mamy kolejne informacje odnośnie patcha 6.1. Dotyczą te informacje oczywiście tego, jak przebiegły beta testy, czyli ile tam było przetestowanych tak naprawdę tych kampanii, ale też dowiadujemy się o jednej ważnej rzeczy, jeśli chodzi o ten patch. Z takich ważnych rzeczy, no oczywiście pamiętajcie, że wcześniej było omawiane właśnie odnośnie Zincha i tak samo Kislewu. No i tutaj, jak sobie zauważycie, Matka Ostanka może wrócić do Kislewu. Jeśli wrócimy nią do Kislewu, odblokujemy wszystkie budynki w Kislewie do budowy, gdy ją gramy, więc to jest na pewno fajna opcja. Ewentualnie zostajemy tam, gdzie jesteśmy i walczymy z kultem rozkoszy i próbujemy się tam w sumie przebić. Fajna opcja, bo tak naprawdę daje to możliwości, że jeśli ktoś nie chce bardzo trudnej kampanii, a powiem szczerze, że jej kampania należy na pewno do trudnych, no to wtedy możemy sobie wrócić i sobie spokojnie ją kontynuować i wzmacniać się z Kislewem. Pamiętajmy, że też aktualizacja, jeśli chodzi o sam Kislew, no że ten Kislew będzie bardzo dużo zmieniony. W sumie całkowicie będzie zmieniony pod względem drzewka technologicznego. Tak samo jeśli chodzi z Carycą i Konstantynem, że będą się tam dogadywać, żeby przeciwstawiać się na chaos, więc to na pewno jest fajna opcja. Więc nawet fajnie by to wyglądało, gdyby ta Matka Ostanka jeszcze tam wróciła i w sumie wspomogła, jakby nie patrzeć, cały ten Kislew, więc to jest na pewno fajna opcja z takich najważniejszych informacji z jednej strony, co tutaj mamy. Choć ważnymi informacjami też są te informacje na dole. Te informacje na dole są bardziej pod tym kątem, co zostanie wprowadzone do tej aktualizacji 6.1 względem tych beta testów, czyli zachowania komputera. Jeśli chodzi o te beta testy, było tutaj 50 000 kampanii sprawdzonych, z czego 65% kontynuowało rozgrywkę po wczesnej fazie. Z takich najważniejszych jeszcze rzeczy, najpopularniejszy poziom trudności to był bardzo trudny, a na drugim miejscu był legendarny. Później oczywiście był normalny, czyli jest to dla nich jakby zupełnie inne podejście na grze na żywo, gdzie dominującym poziomem jest niby normalny. No powiem szczerze, no nie wiem. No ciężko mi tak stwierdzić, no ale może faktycznie tak jest. A niby legendarny jest najmniej popularny w standardowych gdzieś tam ich statystykach, więc może tutaj zaczną patrzeć na to, że jednak więcej osób grywa na troszkę większych poziomach trudności i żeby ta rozgrywka była faktycznie trudniejsza. Z takich jeszcze ważnych rzeczy, jeśli tutaj chodzi, ważne na pewno jest to, że beta testy odniosły jakby jakiś tam powiedzmy sukces pod tym kątem, że właśnie jak sobie zobaczymy zmiany, najważniejsze o co chodziło w tych zmianach to było to, jak komputer reaguje, jak reagują pozostałe frakcje, te bardziej poboczne frakcje. I tu się akurat zdarzyło, że muszą się przyjrzeć temu, czemu komputer jest jakby taki autodestrukcyjny. No i po prostu nie ogarnia, że się rzuca, gdzie nie powinien się rzucać na konkretne też walki, co jest bardzo zauważalne, nawet jak teraz dzisiaj grałem kampanię, gdzie nagrywam ten film, no to tak samo komputer się rzucał, nie mając w ogóle szans walki z nami. Zamiast się wrócić, uzbroić, zrobić zasadzkę, cokolwiek innego, no to to jest oczywiście jeszcze tutaj właśnie do testowania, żeby to tak naprawdę miało większy sens, bo jak na razie no niestety nie ma to dużego sensu. Jeśli chodzi jeszcze o takie rzeczy, zmiany właśnie w systemie zapytań, które oddzielają wrogich agentów od armii, spotkały się z pozytywnym odbiorem, czyli te jakby zmiany trafią do tego, właśnie do tej aktualizacji. Zmiany dotyczące właśnie agresji potencjałów frakcji nie zostaną wdrożone, bo szczerze powiedziawszy, tak jak ogrywałem gdzieś tam kampanię na beta testach, no komputer nie był zbyt inteligentny grając, jeśli chodzi o samą frakcję. Czyli potrzebują więcej czasu na testy. No, zobaczmy sobie, że już mamy połowę maja, znaczy marca i te testy no troszkę idą ociężale, powiem szczerze, bo z jednej strony były testowane wszystko względem bota, a mimo wszystko za specjalnie nic nie będzie wprowadzane. Ja wiem, że oni oczywiście jeszcze tutaj pracują nad tym Kislewem, nad tym Zinchem, nad tymi zmianami, żeby tam był jakiś większy sens i na pewno to będzie fajne i będzie można znowu sobie pograć trochę Kislewem. Jeśli ktoś jeszcze w ogóle nie grał, no to dla niego to już w ogóle będzie też ciekawe doświadczenie. Więc szczerze powiedziawszy,
w skrócie nie ma tutaj dużo informacji, bo najwięcej informacji to jest szczerze powiedziawszy o matce, o stańce, również o tym, ile tych kampanii zostało faktycznie przetestowanych i na jakim poziomie gdzieś tam gramy. Zdecydowanie to jest z jednej strony ważna informacja, na jakim poziomie gramy, bo może będą bardziej patrzyli też na ten wyższy poziom trudności i troszkę podkręcą tego komputera, żeby był bardziej inteligentny, bardziej nam przeszkadzał, bo szczerze powiedziawszy są frakcje, które na daną chwilę są dobre i one sobie po prostu radzą, niezależnie od poziomu trudności. A są frakcje, które no niestety na większości poziomach trudności leżą i kwiczą, mimo że to są jakby takie dosyć główne frakcje, które powinny coś robić, no to niestety to leży. No na pewno ja bym się tutaj jeszcze na ich miejscu zastanowił, żeby ta dyplomacja zaczęła jakoś ludzko wyglądać. Kwestia systemu wasali to już nawet nie wspomnę, bo system wasali jest tragiczny. Jak teraz nawet gram tym Bellacorem i sobie testujemy ten sojusz chaosu, no to jest po prostu jeden wielki dramat. Tak samo gdy gram teraz staruchą Heleborn, to jest ta sama sytuacja, gdzie szczerze powiedziawszy mamy sojusz wojskowy z Malekitem, który w sumie stoi w miejscu i nic nie robi. Więc pod tym kątem wygląda to tragicznie. No najbardziej cieszę się na pewno z tego. Jeśli chodzi o to, że tu przetestowali, no to jest jakaś szansa, że faktycznie zobaczą, że ten poziom legendarny jest po prostu troszkę łatwy, czy tam bardzo trudny i nie wnosi dużych jakby rezultatów względem kampanii, jak dla mnie. Więc zobaczymy, co tutaj z tego wyniknie. Jak będą oczywiście jakiekolwiek informacje, to dam wam znać. Dzięki za oglądanie i do następnego. Cześć, cześć, cześć!